Mamy ogromne szczęście, że mogliśmy uczestniczyć w niesamowitym wydarzeniu, jakim są obchody Semana Santa w Hiszpanii. To czas Wielkiego Tygodnia, który w tym kraju jest bardzo barwny i uroczysty i jakże odmienny od tego naszego polskiego. To spektakl, który powinno się zobaczyć chociaż raz w życiu. I my teraz na ten spektakl zapraszamy. Z największym rozmachem Semana Santa organizowana jest w Andaluzji. I żeby przybliżyć Wam obchody Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii, wybraliśmy się właśnie do tego rejonu, a dokładnie do miasta Antequera. Witamy na kanale Endless Travel z samego serca Andaluzji i zapraszamy na film. A tu na placu San Sebastian znajduje się kamień milowy wyznaczający środek tego rejonu. Jednak zanim przejdziemy do samych obchodów Semana Santa, chcemy zabrać Was do Antequery i jej okolic, bo to bardzo ciekawe miejsce, nie tylko pod względem historycznym, ale też krajobrazowym. Pierwsze miejsce w okolicy Antequery, w które polecamy się wybrać, to El Torcal de Antequera. Skalne miasto miało swój początek kilkaset milionów lat temu i jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wstęp na jego teren jest bezpłatny. Zostało tu wytyczonych kilka szlaków. My wybraliśmy dłuższy i dosyć stromy, który ma swój początek na pierwszym parkingu. Do głównego wejścia prowadzi 4-kilometrowa ścieżka. Podczas wędrówki można podziwiać zachwycające widoki na okolice. Po dotarciu na wyższy parking można wejść na dwa szlaki, żółty i zielony, które prowadzą przez centrum skalnego miasta. Żółta trasa jest dłuższa i ma ponad 2,5 km, więc nie są to duże odległości. Ścieżki też nie są jakieś wymagające, ale buty trekkingowe warto mieć, bo podłoże jest bardzo kamieniste i trzeba patrzeć, gdzie się stawia stopy. Poza tym warto trzymać się wytyczonego szlaku, bo łatwo zgubić się w skalnym labiryncie. Wydrążone przez naturę skały tworzą tu niesamowity krajobraz, a uruchamiając wyobraźnię można zobaczyć tu wyjątkowe rzeczy. W otoczeniu tych przepięknych, krasowych formacji skalnych można przenieść się w zupełnie inną rzeczywistość. W głównym wejściu obok restauracji znajduje się sala z ekspozycją, gdzie pokazany jest proces tworzenia się skalnego miasta. Można też znaleźć tu informacje na temat flory i fauny występującej na tym terenie. Wejście jest bez opłat, ale wszystko jest po hiszpańsku, co dosyć utrudnia zrozumienie dla osób nieznających tego języka. Kolejnym miejscem również wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO są dolmeny, które przeniosą nas do czasów prehistorii. To zespół megalitycznych monumentów, czyli budowli powstałych przy użyciu jedynie ogromnych kamiennych bloków, bez stosowania jakiejkolwiek zaprawy. Te grobowce powstały 5,5 tysiąca lat temu. Dolmen Menga jest najdłuższą tego typu budowlą w Europie. Mierzy prawie 30 metrów długości. Największy kamień wykorzystany do budowy tego cuda archeologicznego waży 180 ton. Ciężko sobie wyobrazić, jak 5000 lat temu taki ciężar został przemieszczony przez człowieka. Chyba że brali w tym udział kosmici. Antequera to bardzo malownicze miasto z wieloma ważnymi zabytkami. Tutaj za mną Alcazaba, budowana przez Maurów. O Maurach już wspominaliśmy przy okazji odcinka o Mojácar.
I stąd rozpościera się przepiękny widok na panoramę miasta oraz na Górę Kochanków. To bardzo charakterystyczny punkt na mapie tego regionu. Wiąże się oczywiście z nią legenda. Ze szczytu tej góry rzucili się w przepaść kochankowie, którzy pochodzili z dwóch zwaśnionych ze sobą rodów muzułmańskich. Ścigani przez ojców, tak postanowili zakończyć swój żywot. Antequera to także miejsce, w którym można znaleźć pozostałości praktycznie z każdej epoki. I na przykład pod nami rzymskie łaźnie z I wieku naszej ery. Dużo z nich nie zostało, ale zawsze to coś. Antequera nazywana jest też miastem kościołów. Tutaj można zobaczyć, że widać wieżyczki wystające z miasta. Jest ich tu aż 33 sztuki, co plasuje to miasto na pierwszym miejscu w Hiszpanii pod względem przypadającej liczbie kościołów na mieszkańca. A że Semana Santa wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, więc Antequera to chyba najlepsze miejsce, żeby oglądać obchody tego święta. Antequera ma również jeden niewątpliwy plus. Przy bardzo dużej ilości zabytków, które tutaj się znajdują, jest niewiele turystów. To bardzo dziwi tak naprawdę, bo od Malagi dzieli ją zaledwie 50 km, a jest co tu oglądać. No i obchody Semana Santa można oglądać sobie z pierwszego rzędu, nie tak jak jest w tych turystycznych miastach jak Malaga czy Sewilla. Jezuska prawie można dotknąć. W Hiszpanii podczas świąt wielkanocnych nie jada się tak jak u nas żurków, jajek. To są święta u nich bardziej na słodko. Tu mamy takie właśnie tradycyjne danie, tortillas. To tak w sumie nic innego jak taki tost francuski. W jajku, w mleku, w miodzie. Są różne wersje tego dania. Na słodko może i fajnie, ale brakuje mi białej kiełbasy. Co święta to bym słabo bez białej kiełbasy. Co prawda w Lidlu takie coś trafiliśmy, co przypominało trochę białą kiełbasę, ale biorąc pod uwagę to, jak smakuje to majonez, to za dużo się po tej białej kiełbasie nie spodziewam. Będziesz miał za to opór jajek. No i majonez chyba sami spróbujemy robić, ale z tego co wiemy, co się dzieje w Polsce, to nie tylko my robimy sami majonez. Ale Basia się pochwaliła, że ma wielki ten litrowy słoik majonezu, także może się podzieli. Semana Santa to największa i najważniejsza uroczystość religijna w Hiszpanii. Obchody trwają cały tydzień. Każdego dnia na ulicę wychodzą liczne procesje, podczas których niesione są trony z rzeźbami i symbolami religijnymi, bogato zdobionymi kwiatami i innymi materiałami. Trony te zwane są paso i mogą ważyć ponad tonę. Niesienie ich wymaga wiele wysiłku i angażuje sporą liczbę osób. Bycie costalero, bo tak nazywają się ludzie niosący tron, jest uważane za zaszczyt i honor, a niesienie tronów jest traktowane jako akt pokuty i oddanie czci Bogu. Przed procesją costaleros przygotowują się duchowo i fizycznie, ćwicząc swoje mięśnie i medytując, aby byli w stanie nieść tron przez wiele godzin w ciężkich warunkach. W procesjach biorą też udział nazarenos, czyli ludzie, którzy noszą tuniki, kaptury i czasem maski, aby ukryć swoją tożsamość i wyrazić pokorę i skruchę. Każde bractwo ma swój charakterystyczny strój, którym wyróżnia się spośród innych grup. Kaptury noszone przez członków bractw są również częstym elementem stroju, a ich kolor może oznaczać przynależność do danego bractwa lub okoliczność liturgiczną. Procesjom towarzyszy także orkiestra, która przykrywa rytm, według którego maszeruje cała procesja. Do obchodów Semana Santa bractwa przygotowują się często cały rok.
Trony wynoszone są z kościołów, dlatego można zauważyć, że większość z nich ma ogromne wejścia, żeby zmieściło się przez nie paso. Po wczorajszym intensywnym wieczorze stwierdziliśmy, że najbezpieczniej dla wszystkich będzie po zakupy pojechać na rowerach. Także polska ekipa się wybrała. To mówisz, że będą? Stawiam, że będą. To ci znani youtuberzy. No. Tak się Polacy wybierają na zakupy świąteczne. 4 samochody stoją, ale nie. Na rowerach lepiej, nie? A ile to ma? Malutkie zakupy. Dusza turystyki. My zrobimy to na chwilę, nie? Chociaż prawda jest taka, że dzisiaj by nikt nie mógł jechać samochodem. Właśnie. Bo jest za gorąco. Wszyscy biegają, przygotowania. Ela tutaj trzaska koszyczki. Nie mamy pisanek, to będą takie. Nawet się udało znaleźć. Mamy prawie białą kiełbasę. W sumie jest biała. Mówiłam. A w smaku się okaże. Kwiaty nawet mamy na stole. Tak, kwiaty na stole. Ekipy się porozkładały w kwadraciku. Te święta to nie był przypadek. Wszystkie drogi sprowadziły nas wszystkich do Malagi, żebyśmy w tym gronie mogli spędzić ten czas. Czas pełen rozmów, zabawy, dobrego jedzenia i poznawania niesamowitych historii. To był dobry czas. I pomimo tego, że byliśmy z dala od swoich rodzin, zyskaliśmy nową, vanlife'ową rodzinę. Dziękujemy za to i do zobaczenia gdzieś w świecie.